No tak, no i zima. No i Nissan. Cześć, witajcie w kolejnym wideo. W sumie w drugim wideo w tym roku, ale wy widzicie pierwsze. Ale to jest dłuższa historia, bo nagrałem jedno wideo, no i niestety nie udało mi się go wrzucić na YouTube'a, ale to może o tym później. Widzimy się przy Nissanie. Oczywiście. Poskręcane mam już mechanizmy, które za chwilę wam wrzucę tutaj przebitkę, jak miałem to rozłożone, żeby tutaj poprawić te plastiki, tutaj o ten i ten, ale to za moment. A teraz zabieram się za składanie tych lamp przednich. Tylko muszę sobie podeprzeć tutaj o maskę, cyk. No i zabieram się za składanie. I z drugiej ważnej rzeczy mam licznik do Nissana, w którym notabene nie działa chyba prędkościomierz, czyli tak jak w moim poprzednim, ale to mówiłem, to była taka dłuższa historia, ponieważ kupiłem sobie licznik działający, założyłem go, ale stwierdziłem, że skoro są takie trochę żółtawe wskazówki, a w tym nowym były takie ładne, to stwierdziłem, że przełożę sobie te wskazówki. I jak je wyjąłem i włożyłem z powrotem, to się wszystko rozregulowało i potem jak zakładałem drugi raz, żeby już ładnie, jak to się nazywa, wykalibrować, skalibrować tą prędkość, żeby mi działało prawidłowo, no to złamałem taki, ta wskazówka wchodzi w taką cieniutką plastikową rurkę i ta rurka mi się złamała, także kupiłem licznik działający, popsułem go i musiałem kupić drugi licznik, w którym też nie działa prędkością, czyli wydałem pieniądze i jestem w tym samym miejscu, w którym zanim kupiłem dwa liczniki. Co zrobić? Dobra, a jeśli chodzi o lampy, no to tak, mówiłem, że muszę zrobić coś z tą regulacją, ponieważ tak jak widzicie, to jest seryjna kostka, którą wkręca się tą śrubkę tutaj, która jest tutaj od regulacji, ale nie wiem, czy to dam radę zrobić jakoś tak jedną ręką. O, zamiast wkręcać się, to po prostu wchodzi normalnie, czyli jest zepsuty gwint tutaj w środku, a to jest druga kostka, która wchodzi w to miejsce tu i tutaj kupiłem sobie o takie jakieś, nie pamiętam od czego to jest, ale zrobiłem otwór na jakieś 4,5 mm, bo to są 5 mm śruby, gdzie to jest ta śruba, o, to jest 5 mm śruba M5, także zrobiłem to, żeby wkręcić tutaj w tą regulację, no i jeszcze musiałem podszlifować lekko krawędzie, ponieważ tu jest taki okrągły otwór. I akurat tego nie będzie teraz widać. Może tutaj troszkę. Na pewno widać, że to jest podszlifowane na krawędziach, czyli tutaj na tych ostrych krawędziach nie jest kwadratowe, tylko zrobiłem to lekko okrągłe. No i teraz to wcisnąłem. Mam nadzieję, że będzie działać. A co do tej kostki tutaj, też nie mogłem takiej znaleźć. Ogólnie mógłbym pewnie kogoś znaleźć, kto by mi wydrukował na drukarce 3D. Ale stwierdziłem, że poszukam, może jakoś znajdę jakieś zamienniki i tu znalazłem chyba od Alfa Romeo, jak dobrze pamiętam. Wymiar jest też 10 mm ścianki, 10-11, coś takiego. Też zrobiłem otwór troszeczkę większy na tą śrubkę. No i założę i zobaczymy, czy to wszystko będzie działać. No i przy okazji oczywiście nie działa mi regulacja tym pokrętłem do regulacji wysokości lamp. No i okazało się, że tutaj z tej wtyczki, jak widzicie, musiałem polutować, bo trzymało się to na jednym kabelku. Reszta pourywała się i tutaj tak samo dwa kabelki się urywały, także musiałem to polutować. Jeszcze będę musiał tutaj tą gumkę ściągnąć na dół, żeby to ładnie tu uszczelnić, poskładać to wszystko, no i wtedy zakładam lampy. A no i jeszcze bym zapomniał, kupiłem osłonkę na lewą lampę, bo jak wiecie, pamiętacie, to ta moja tutaj w tym miejscu była pęknięta i nie miała tego miejsca na tą śrubkę. Tutaj jakoś tak chyba było pęknięte. No i nie zgadniecie co? Znajomy miał i w sumie dowiedziałem się przez to, że obejrzał filmik, w którym mówiłem, że potrzebuję tego plastiku tutaj. No i odezwał się, że ma, także deal zrobiony. Musiałem jedynie tutaj skleić w tym miejscu, chyba było pęknięte. Nie wiem, w którym... A, tutaj było pęknięte, w tym miejscu było pęknięte. Także musiałem to sobie skleić, ale już jest sklejone, także mam dwie osłony całe. No i zabieram się za składanie tego. Zakładam lampy i mam nadzieję, że będą mi działały te silniczki. No chyba, że te silniczki ogólnie już nie działają.
Ale tego nie sprawdzę, dopóki tego nie poskładam wszystkiego do kupy. No i tak jak Wam wcześniej pokazywałem, te kołeczki, które tutaj kupiłem, one wchodzą tutaj w to miejsce. Tylko nie wiem, czy teraz przypasuje, bo to jest troszeczkę większe. Tutaj nie wiem, czy dobrze widać. I bym musiał to trochę podszlifować, bo niestety nie wcisnę tego tutaj. Chyba że spróbuję to lekko nabić tam młotkiem. Ok, troszkę to podszlifowałem. Już nie ma takiego ostrego dzióbka. Może tutaj będzie to bardziej widać. O. Także teraz spróbuję to założyć. Muszę zmienić rękę, bo niestety lewą ręką nie dam rady tak prawie by chciało wejść. Pomogłem sobie młotkiem i weszło. Tu niestety mi odpękło kawałek, ale mam nadzieję, że to nic nie będzie robiło. Z tej strony weszło ładnie. Także zaraz zobaczę, czy te śrubki od regulacji się tutaj dobrze wkręcą, czy to będzie zdawało egzamin. Mam obydwa już przykręcone i z jednej i z drugiej strony. Teraz tylko muszę podpiąć jeszcze tutaj wtyczki od tej regulacji i wtedy wkładam klosze i zobaczę, jak będzie się sprawowało regulacja tych tutaj śrubek, czy mi się udało, czy nie. Ok, czyli pierwszą stronę mam zrobioną. Tutaj jest ładnie na sztywno. Tutaj jest delikatny luz, ale ten luz nie jest na tym, gdzie się wkręca śrubkę, tylko tutaj na tej kulce. Z tego co zauważyłem. Ale jest minimalnie dosłownie. Także nie powinno być tutaj jakichś problemów. No i teraz zabieram się za drugą stronę. O, nie jest luz na tym tutaj, tylko na tej kulce, tak jak mówiłem, która tutaj jest pod tą blaszką. Taka kulka na śrubce i tu w tym plastiku siedzi. I to na tym jest jedynie delikatny luz. Ale co jeszcze zauważyłem, mam ten nowy plastik, żeby tutaj przykręcić tą osłonę. Tylko oczywiście nie mam tutaj takiej blaszki, żeby wkręcić śrubkę, tak żeby będę musiał sobie załatwić. Podejrzewam, że kolega w warsztacie coś takiego będzie miał, więc jutro albo pojutrze podjadę i poszukam, może takie znajdę, a jak nie, to będę musiał coś wykombinować. Dobra, zabieram się za składanie drugiej strony i wtedy wkręcam klosze i będę musiał wyregulować lampę, bo na pewno będą świeciły gdzieś wysoko albo na boki. O, przed regulacją na pewno tak będzie. Wiecie co to jest Nissan Life? Nissan Life to jak chcecie wkręcić sobie tutaj już tą śrubkę od tej regulacji i kręcicie i się okazuje, że cała ta ramka Wam chodzi góra-dół, góra-dół. No i okazało się, że ta śrubka jest lekko skrzywiona, także będę musiał ją najpierw wyprostować. Życie z gratami. Dobra, jako tako udało mi się ją wyprostować, myślę, bo jak kręciłem, to już tak nie biła na boki. Także spróbuję założyć teraz, mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, i z drugiej strony też założone. Ogólnie tutaj, gdzie włożyłem te kostki, one miały taki ząbek, więc je tylko tutaj wbiłem, że będą się trzymały, mam nadzieję. A seryjnie było tutaj też mocowane, tak jak podobnie jak tutaj, ten plastik na dwie śruby, tylko że ten plastik był taki luźny, czyli można było wyjmować i wkładać, a skoro ten siedzi ciasno, to mam nadzieję, że te śrubki do przykręcenia tam nie będą potrzebne. Dobra, teraz biorę klosze, zakładam klosze i zobaczymy, jak to będzie teraz działało. O, to jest tak, to jest ten plastik, który to jest ta blaszka, nie plastik, który trzyma ten plastik, o którym mówię. Tak, nie ma to trochę sensu. Plastik, który trzyma plastik. Blaszka, która trzyma plastik. O, który jest chwilowo raczej niepotrzebny. Dobra, jedna lampa na miejscu, zamocowana. Ogólnie mam jeden taki mały problem. Już wam mówię, o co chodzi. Tutaj będzie widać. O, widać. Nie dolega mi żarówka. Tu dolega, tu nie dolega. I okazało się, że ten otwór, który tutaj jest, nie wiem, czy to uda mi się teraz to wyjąć. Ten otwór będę musiał lekko podszlifować pilniczkiem i lekko podszlifować tą krawędź tutaj pilniczkiem i wtedy wszystko ładnie polsuje. Widocznie jest troszkę minimalnie za grube tutaj i nie chcę idealnie wejść, się wycentrować, a to jest jednak ważne przy świeceniu, żeby świeciło mi prosto, a nie gdzieś tam jedna lampa prosto, a druga gdzieś na bok. Tak jak mówiłem, podszlifowałem tutaj na żarówce, jak widać, tą farbę i tutaj delikatnie po krawędzi
No i teraz jak założę tą żarówkę, to tu dolega i tu dolega. Wszędzie dolega. Wtedy był taki lekki opór, jak z jednej strony zahaczyłem haczyk, a z drugiej strony musiałem zrobić śrubokrętem, a teraz normalnie cyk, ręką zahaczone obydwa, czyli tym razem mały sukces. Dobra, czyli skoro lampy mam zrobione, to teraz zabieram się za zamontowanie licznika. Oczywiście kolumna kierownicza poluzowana tutaj na śrubach, bo inaczej nie da rady dojść tutaj do licznika. Podłączam wtyczki, zakładam i będę musiał podpiąć tutaj guziki od tej ramki, co jest dookoła tutaj, bo chyba dopiero wtedy będą działały mi podświetlenia, ale jeszcze zaraz zobaczę, może jak podłączę, to od razu zadziała, zaraz sprawdzę. No niestety tak to nie działa. Jak włączę, to światła świecą ogólnie, tak jak widzicie, ale podświetlenie zegarów nie działa, czyli będę musiał podłączyć któryś tutaj guzik od świateł, żeby mi to działało. Z tego co pamiętam, to chyba musiałem mieć właśnie podłączone te wszystkie guziki, a wszystkie guziki mam tutaj w schowku schowane. Czyli najpierw muszę założyć tą obramówkę do licznika i najpierw muszę przykręcić licznik tutaj. Jedna śruba, druga śruba i trzecia śruba tutaj. Nie nagrywałem włożenia tego, założenia tego, bo trochę musiałem się namanewrować z tym, ale na szczęście się udało i ramka jest na miejscu. Teraz tylko powkładać te wszystkie przyciski tutaj, przykręcić kolumnę kierowniczą na swoje miejsce i przykręcić ten plastik tutaj od dołu i teoretycznie wszystko powinno być ok. Dobra, podłączyłem guziki i podłączyłem tutaj tą regulację wysokości lamp i mam prawie sukces, ponieważ sprawdziłem i prawy silniczek działa, ale lewy silniczek niestety nie działa. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale zrobię tak, wcisnę ten guzik tutaj od zamknięcia drzwi, albo zamknę drzwi. Teraz jest cisza. Jak się przysłuchacie, to może będzie słychać, że silniczek chodzi, ale sprawdzałem ich właśnie tylko prawy, także będę musiał lewy jeszcze raz pewnie zobaczyć, czy jakieś połączenie się zepsuło, czy może silniczek jest po prostu już rozwalony i będę musiał kupić następny, ale jest tak, powiedzmy, połowa sukcesu. Połowa, bo jedna działa, druga nie. Dobra, czyli całość mam poskładaną, wszystko jak na razie działa, a pewnie zauważyliście, że nie mam boczka tu ani tu, ponieważ boczki zdjąłem, żeby naprawić to, co ostatnio okleiłem tą alkantarą i zaczęła się odklejać, więc muszę spróbować, albo kolega mówi, że ma jakiś taki mocny klej, czyli albo posklejać to tym mocnym klejem i zobaczyć, czy będzie trzymało, a jeżeli nie, to dam do tapicera, żeby mi poprawił. Chciałem odpalić Nissana, żeby go trochę rozgrzać, przepalić, ale oczywiście akumulator jest słaby, więc podłączyłem, ile mamy? 12, nie widać, 12,6 V. 12,6 V, także dam mu chwilę, żeby się podładował, potem go odpalę, rozgrzeję, może się przejadę, zobaczę jeszcze, czy wszystko ok. A za chwilę pójdę do domu i pokażę Wam, jak wyglądają te boczki, które muszę naprawić po roku, w sumie po jednym sezonie od oklejenia. No to tak wyglądają boczki po jednym sezonie. Odkleja się na każdej krawędzi. Tutaj też odeszło. Ogólnie wyglądało dobrze, wszystko było ok, dopóki nie dostało temperatury. Tutaj też trochę odchodzi. Alcantara ogólnie spoko, ale to samo przylepność i słońce. Jak byłem, powiedzmy, we Wrocławiu na Altracie, to wyszedłem ze stadionu, wszedłem do samochodu, a ten cały boczek tutaj był gdzieś dotąd odklejony. Po prostu od temperatury się odkleił, czyli będę musiał to jakoś mocniej podkleić albo dać do tapicera do obicia. Przeżyłem chwilę grozy, bo wyjechałem na próbę, żeby sprawdzić, czy ten licznik przebiegu mi działa prawidłowo. Wyjechałem, zrobiłem chyba z kilometr, a tu nabiło mi 100 metrów tylko. No nie, myślałem, że może nie jest wtyczka z tyłu podpięta, bo tam jest taka wtyczka,
Musiałem rozebrać znowu całe tutaj te wszystkie guziki, kierownicę znowu, kolumnę opuścić, całość, żeby wyjąć licznik, żeby z tyłu zobaczyć, czy nie jest wtyczka odpięta. Wtyczka była podpięta, ale okazało się, że jak przekładałem ten licznik przebiegu, to po prostu odkręciłem dwie śrubki za dużo, które trzymają cały ten bęben. I niestety przykręciłem nie w tym miejscu i nie nabijało, kręciła się po prostu zębatka i nie napędzała drugiej zębatki, która robi przebieg, więc przestawiłem to, wyjechałem na jazdę próbną znowu, no i jak widzicie teraz działa, jest 400 km przejechałem, także poskładałem wszystko jeszcze raz, także teraz zostało mi tylko założyć te osłony na lampy tutaj, te dwie, które mam, no i to będzie wszystko. I to jest ta, którą miałem wcześniej. Ta taka zepsuta. I ta, którą kupiłem, jest cała. Także za chwilę zakładam i to by było na dzisiaj tyle przy Nissanie. I prawie bym zapomniał. Kupiłem sobie takie dwa ładne plastiki. Jeden przychodzi tutaj, gdzie jest komputer. O tak, tylko że oczywiście pod te dwie listwy. Tu i pod tą uszczelkę, czyli to sobie założę, bo nie miałem, tak mi tutaj trochę raziło, że nie ma tutaj, tak osłonięte, czyli to sobie założę. I drugi plastik w sumie mam, ale nie miałem tego dekielka, bo to jest dekielek ze schematem bezpieczników tutaj na tą stronę. Zapalę światło sobie, może będzie trochę lepiej, nie jest wcale lepiej, ale tak, tutaj mam ten plastik. Czy przyświecić trochę telefonem. Tu jest ten plastik, ale nie miałem tego dekielka na bezpieczniki. No i teraz dekielek na bezpieczniki mam, także tylko podmienię. Plastik mi zostanie. Może na kiedyś coś tam ewentualnie. No ale będę miał uzupełnione i z jednej, i z drugiej strony. No i jedna i druga osłona, obydwie założone. Także na dzisiaj wystarczy. Już się dosyć nadenerwowałem przy Nissanie. Lampy się zamykają. Trochę go podładowałem, odpalił, trochę pochodził, przejechałem się kawałek. Także tak, to na dzisiaj tyle. Widzimy się w następnym wideo. Nie wiem jeszcze co wymyślę, ale coś będę musiał tutaj pokombinować jeszcze z Nissanem. A na pewno te boczki muszę ogarnąć. Także pewnie w następnym odcinku będzie coś o tych boczkach. Ale to jeszcze zobaczymy. Może coś jeszcze innego wykombinuję. Widzimy się w następnym wideo. Do zobaczenia. Cześć.